Więc siedzę już w pociągu, póki co jestem sam na cały tutaj, nie wiem jak to nazwać w zasadzie. To jest pociąg, który służy również do spania, więc taki, jakim mi się będzie dane przejechać gdzieś. Nie wiem gdzie, ale chcę takim pojechać. A, wiem gdzie. Z Uzbekistanu, jak dobrze pójdzie, do Aktau, to takim pojadę. W sumie to nie wiedziałem, że jestem 1600 metrów nad ziemią. To jest najwyżej, w sensie w mieście kiedykolwiek byłem, bo w Mesti jest około 1400, to było najwyższe miasto kiedykolwiek. A tutaj już pobiłem swój rekord. Tylko tu jest jeszcze równinnie, przez to, że jest jezioro, jest dużo jakichś rzeczek, takich pierdół. Ale tam w oddali już widać, że góry się tam rozrastają. Z drugiej strony jest to samo. Co prawda nie są to te najwyższe góry, ale za chwilę zacznie się naprawdę niesamowita trasa prawdopodobnie. Pociąg jedzie z prędkością może 30 na godzinę, 40, dlatego właśnie będziemy jechać 5 godzin. No ale to jest parowóz, czego więcej oczekiwać. Będzie fajnie na pewno. Ja jestem już zajarany ogromnie. Z racji tego, że w zasadzie jestem już tu 24 godziny, to mogę ze szczerym sercem powiedzieć, że w tym momencie jestem w stanie odkluczyć sobie na mapie świata Kirgistan, proszę bardzo, Bin. W tym momencie mamy 21 państw odwiedzonych, więc jest spoko. Jeszcze nam, mamy nadzieję, dojdą 2. No to tak. A widok jest taki. Zresztą widzieliście na tych w międzyczasie timelapsach, było już lepiej. Tam rzeka płynie, ona płynęła wcześniej z drugiej strony, nagrałem to. Tylko tam słońce świeci, więc nie wiem jak to wygląda, ale ona po prostu jest tak szybka, tak bystra, że nigdy nie widziałem takiej rzeki. Tam po prostu palec włożysz i ona cię porwie, naprawdę. Tak niesamowicie bystro była ta rzeka. No, a ja sobie siedzę, enjoyuję. Mówię o tym pociągu, że siedzę w pociągu, a nie pokazywałem wam go chyba, jak to wygląda. Otóż przedział wygląda w ten sposób. Tam są 3 siedzonka, tam jest jeszcze jedna na górze, tam jest na bagaż. Tu też jest na bagaż, tu jest kolejne do spania. Tutaj ja siedzę sobie na jednym do spania. No i tu są takie kolejne. Ogólnie tych przedziałów tutaj jest tak dość sporo. Wagony są chyba 4 albo 5. Są tak średnio zapełnione. Myślę, że jakby chcieli, to cała ta wioska, w której byłem, by tam weszła. No ale jest przyjemnie. Jedziemy po prostu tak wysoko nad czymkolwiek, nad drogą, że i po drodze są stacje, co jest najciekawsze. Tutaj w górze właśnie zobaczcie. O tam, gdzie rzeczka się przewija przez kawałek, widać w górach, tam jest droga przy tym. I tutaj na tej wysokości, to jest 200 metrów dobre nad tą rzeczką i drogą, są stacje. Jak tu się dostać? Jak non-stop jest, wiecie, po prostu stok tak ogromny, że masakra. Po prostu teraz ładnie widać drogę. Co ciekawe, to jest droga, która jedzie przez góry, przez ogromne góry, w których teraz się tutaj znajdujemy. Co jest najlepsze, ona jest dwupasmowa. Wyobraźcie sobie, znaczy porównajmy to do naszej Zakopianki, która jest non-stop zakorkowana, ma jeden pas z każdej strony, nic się tam nie da zrobić. Tutaj Kirgistan, wydawałoby się, nie wiem, koniec cywilizacji. Większość z was pewnie nawet o tym kraju nie słyszała, a jak słyszała, to po prostu, że coś takiego istnieje i nie wiecie gdzie. No a mają dwupasmową drogę w górach. I to nie takich jak u nas, tam 1500 metrów, gdzie tam dochodzi, no Zakopane nie pamiętam na ilu leży, ale więcej na pewno nie. I po prostu mają niesamowicie dobrą drogę, ona nawet nie jest podziurawiona czy cokolwiek, nie? Więc wow! Hello, uczmy się od Kirgizów budowania dróg w górach, bo oni są w tym dobrzy, możemy sobie ich... Tu dużo ludzi chce do pracy stąd wyjechać, do Polski. I każdy, kogo poznacie, będzie was pytał o pracę. Więc to może być wyjście, zaprosić Kirgizów, żeby zbudowali nam drogę na Zakopane. Bo, no patrzcie, no to już jest niżej w tym momencie. I to jest tak przejezdne, że po prostu można przejechać faktycznie 120 na godzinę non-stop i jedziesz. Klaska, nie?
tutaj w wagonie obok mnie w przedziale siedzą sobie piękne panie i chciałbym wam coś powiedzieć teraz. Możecie на киргизский что там тоже сказать. Как по-киргизски будет привет? Хандай. Nagle ni stąd ni zowąd zrobiła się jakaś tutaj kombinacja między wagonami i przerzucili wszystkich ludzi, którzy jadą do Biszkeku do innego wagonu, więc musiałem się przejść. Jeszcze to się stało tak, że ja nie słyszałem, jak ktoś to mówił, więc mi tam ci ludzie, którzy siedzieli obok mnie, powiedzieli śmiesznie. Tak wygląda stacja w Biszkeku w pełnej okazałości. Tam po drugiej stronie jest ziomek na koniu, który mnie powitał w tym mieście. Nazywa się Michał Frunze. Ktokolwiek to był, nie wiem jeszcze, może się dowiem, jak będę miał internet. Jak nie, no to trudno. Witam w czwartkowy poranek w Biszkeku. Dzisiaj już zaczyna mi się wiza do Uzbekistanu, więc fajnie byłoby tam dzisiaj dojechać. Co się nie wydarzy, dlatego że jest 8:30, a ja dopiero robię pranie. Ponieważ wczoraj działy się takie rzeczy, że nie jestem w stanie tego opisać i nawet do końca nie chcę. To znaczy nic się nie stało, spokojnie. Po prostu, no, nie spałem tutaj, gdzie jestem, bo od znajomego dostałem całe mieszkanie na własną dyspozycję, ale zaprosił mnie drugi do siebie na przedmieście, więc u niego spałem, bo nie wypada odmówić. No i taki był obrót wydarzeń wczoraj, że wyobraźnia mnie okropnie poniosła, przez co praktycznie w ogóle nie spałem, ze strachu trochę. I jeszcze jedno, wczoraj stwierdziłem, że w sumie to będę dużo więcej jeździł pociągami niż chciałem, ponieważ pociągi są super i naprawdę to jest niewiele droższe niż autostop, a można o wiele więcej poznać, dowiedzieć się, więc tak myślę, że może nie, dzisiaj to nie, a może i dzisiaj pociągiem, bo wiem, że dzisiaj z Biszkeku do Szymkentu nic nie ma, ale może jak już będę w Kazachstanie, pojadę pociągiem, no zobaczymy. Pierwsze wrażenia z Biszkeku, takie ogólne, jak przeszedłem już ze 2-3 km miasta, to, że jest strasznie zielono. Jest bardzo dużo parków, ludzie sobie odpoczywają, dużo miejsca, jakieś w ogóle bardzo fajne arterie są w tych parkach, tu jest jakiś pomnik. Teraz idę gdzieś tam na główny plac i zobaczę, co tam jest, bo i tak muszę czekać, aż mi pranie wyschnie, więc zobaczymy, co w tym mieście jest. Podobno za dużo nie ma, więc obrobimy to szybko i wracamy. Tak jak wcześniej wspomniałem, Biszkek jest miastem takim przyjemnym, można tutaj odpocząć, jest naprawdę, można się poczuć bardzo bezpiecznie, spokojnie. No i takie jest swojskie, naprawdę można by tu mieszkać. Myślę, że jest bardzo dobrym miastem na przykład na studia, taki klimat. Póki co się odczuwa, że tu by można było studiować, że mogło to być miasto studenckie i w sumie chyba aktualnie też tutaj jest dużo studentów. Dlaczego o tym mówię? Chodzi głównie o to, że w Biszkeku nic nie ma, co bym mógł wam pokazać jako jakiś zabytek czy coś. Jest to dość stosunkowo młode miasto, które ma tam niecałe 200 lat, a nawet nie wiem, czy niecałe 150 pewnie. Na pewno, no. Więc jest to takie miasto zbudowane jeszcze w dużej części w carskim stylu, carsko-rosyjskim, no i też w komunistycznym, co widać i co jest tutaj bardzo dobrze skomponowane. Tak jak mówiłem, jest okropnie dużo zieleni, jest, tak jak widzicie za mną zresztą, jestem na głównej arterii miejskiej, no i wszędzie jakieś drzewa rosną, wszędzie jest tak, no tak przaśnie. Tutaj jest jakiś budynek ministerstwa pewnie jakiegoś albo coś. W tej chwili udaję się na główny plac, tam będzie jakiś pomnik, będzie jakieś pewnie tablice pamiątkowe i nic więcej głównie. Jak to wygląda. No więc jestem na głównym placu Biszkeku. Wygląda on niesamowicie okazale, to muszę powiedzieć. I jeśli nie ma tu niczego innego do zobaczenia, to i tak jest już dość dużo.
Za mną nie widzicie nic, ale tutaj jest Eikol Manas. Zapewne jakiś narodowy bohater. Nie wiem, prawdopodobnie stał tu kiedyś Lenin. Musi tak być, no bez przesady. Tak, na pewno stał tu kiedyś Lenin. Więc bardzo fajny. Tam jest flaga Kirgistanu. Ale niestety nie wieje teraz. A szkoda, wczoraj wiało. Wczoraj wiało dość mocno, więc wczoraj pewnie była była widoczna na wietrze. Ale to, co mnie zajebiście urzekło, zobaczcie tam po drugiej stronie. Te fontanny to jest mistrzostwo świata. Są tak super. Są tak, wiecie, do szpiku właśnie sowieckie. Takie, we wszystkich tych krajach jest dużo fontan, to już chyba mówiłem. I naprawdę oni się prześcigają w tych fontannach, które są bardziej innowacyjne, że nie wiem. Widzieliście? Przed chwilą byłem w sklepie, gdzie sprzedają rzeczy po wojsku ZSRR i kupiłem tam flagę kirgiską w końcu na plecach. Jak obiecałem mojemu poznanemu w taksówce, przyjacielowi Maxowi, ona będzie obok Polski nad Portugalią bodajże jak to się nazywa? No, na kapturze plecaka, więc... ale to dopiero jak już wrócę, pewnie chyba, że będę gdzieś tam czekał. Więc teraz już tylko zostało mi kupić kazachską i będą wszystkie superancko. Махаббат емес, текке жарудың сұлулық саған жетпес. Әдемі келбетіңді түсімде көремін, қасыңнан өткенде қайталай